Witam serdecznie fanów Blendera. Czy wiecie, że Blender to aplikacja 3D, która pozwoli nam projektować elementy odzieży? Na tą okoliczność w Blenderze wymodeluję siatkę 3D prostego kapelusza. Rozetnę na segmenty odwzoruję na płaszczyźnie UV, kreując w ten sposób szablony potrzebne do uszycia kapelusza. A wszystko zapiszę do pliku wektorowego SVG edytowalnego w Corel Draw lub innej aplikacji tego typu. Dziś pokażę Wam, jak zabrać się do rzeczy, wykorzystując do tego celu jeden z prymitywów Blendera – cylinder. Zapraszam na film. Aktualnie korzystam ze stabilnej wersji Blendera 2.91. Ukryję wszystkie widoczne obiekty na scenie. I dodam nowy obiekt prymitywny – cylinder. Cylinder będzie miał 8 wierzchołków i wymiary. Promień 0,2 metra, wysokość 0,3 metra. Będzie zakończony poligonami o podstawie trójkąta. Teraz przeniosę się do trybu obiektowego. Klawisz Tab. Przełączam się do trybu obiektowego. No i już mam podgląd na części składowe cylindra. I mam widoczne wierzchołki, krawędzie i poligony. Teraz zaznaczę górny wierzchołek, Ctrl+ na klawiaturze numerycznej, skala S. Zaznaczę dolny wierzchołek, Ctrl+, X. Usuwam zaznaczone poligony. Wybiorę zaznaczanie krawędzi. Shift-Alt. Zaznaczam pętlę krawędzi. I ekstruduję ze skalą ES. Tworzę rondo kapelusza. Teraz zaznaczam cały obiekt, skala X. Utworzyłem taki element, może jeszcze zaznaczę dolną pętlę, GZ, podniosę ją do góry względem osi Z. Wstawię edge loopa. Ctrl R. Zrobiłem taki prymitywny kształt. Teraz dodam modyfikator subdywizji. Modyfikator subdywizji wyobli kształt.
Dwa poziomy podziałowe w zupełności wystarczą. Włączę opcję Pokaż siatkę w trybie edycji. I teraz, jak widzimy, siatka dopasowała się do bryły kapelusza. W trybie obiektowym użyję prawego przycisku myszy i wyświetlę kapelusz w trybie wygładzającym. O, właśnie tak. Teraz chyba nastąpi bardzo istotny fragment dzisiejszego poradnika. Otóż kapelusz podzielę na segmenty, a segmenty odwzoruję na płaszczyźnie UV. I w tym celu wykorzystam inny układ okien. Edycja UV. Jak widzicie, przełączyłem się do edytora UV i od razu mój kapelusz został pokazany w trybie edycji i jednocześnie został zmapowany z automatu na płaszczyźnie UV. Ja jednak chciałbym kapelusz zmapować w inny sposób. I dlatego też wybrałem sobie zaznaczania krawędzi i teraz Shift-Alt zaznaczę tą pętlę krawędzi i tą. I utworzę szwy. Mając utworzone szwy, dokonam ponownego mapowania siatki 3D. A więc zaznaczam cały obiekt A, Unwrap. Siatka teraz została zmapowana w taki sposób. Skontroluję, jakie odkształcenia powstały na tej nowej siatce. Uaktywnię opcję Display. Co się mogę dowiedzieć z podpowiedzi? Odcienie koloru niebieskiego oznaczają niewielką dystorsję poligonów. Kolor przechodzący w odcień czerwieni będzie się oznaczał wysoką dystorsją, a więc wysokim zniekształceniem. Musimy tego unikać. W tym celu najlepszą metodą jest dodatkowy podział i dodanie do kapelusza nowych szwów. I ja wykorzystam akurat układ osi Y i osi X. Shift-Alt zaznaczę tą pętlę krawędzi i tą i te dwie boczne. Teraz przy wciśniętym klawiszu Shift usunę zaznaczenie z następujących krawędzi. Dodaję szwy. Szwy zostały dodane w taki sposób. Jeszcze raz zaznaczam cały obiekt A, Unwrap. I teraz, jak widzicie, te nowe segmenty już mają zabarwienie niebieskie, a więc nie posiadają żadnych deformacji.
jednak mają taki charakter kanciasty. Jeżeli do obiektu utrwalę modyfikator subdywizji, no to siatka nabierze obłego kształtu, bowiem będzie zabierała więcej poligonów. A więc Ctrl A, zatwierdzam modyfikator. Wracam do trybu edycji i jeszcze raz mapuję. I teraz w wyniku ponownego zmapowania widzicie, że te nowe segmenty już nie posiadają zniekształceń. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Teraz, mając już taki układ, przechodzę do okna po lewej stronie, zaznaczam wszystko i tutaj koryguję sobie ewentualne różnice w skali poszczególnych segmentów. Jak widać, nic się nie zmieniło. Teraz następny etap. Tworzę paczkę z segmentami. Tutaj ustawiam sobie odstęp 0,05, chyba będzie ok. Dodatkowo mogę sobie zaznaczyć określone grupy. Najlepiej wybrać zaznaczenie poligonów. Wtedy mam pewność, że cała grupa zostanie zaznaczona, a więc kursor myszy L i teraz tak, G i sobie ustawiam to w tym miejscu. L i nawet mogę tutaj leciutko zrotować. Mam tak zmapowane obiekty. I teraz cały ten układ wyeksportuję do pliku SVG, a więc do pliku grafiki wektorowej. Rozmiar tutaj specjalnego znaczenia nie odgrywa. I wszystko zapiszę pod nazwą kapelusz. Segmenty. Z racji tej, że nie dysponuję żadnym programem graficznym, który edytuje pliki graficzne wektorowe, udam się do przeglądarki internetowej i skorzystam z aplikacji, która tą opcję mi zapewni. Wejdę pod ten oto adres i tutaj z kilku dostępnych metod wybiorę sobie jedną z nich, tą oto. Uruchomię serwis internetowy. Otworzę edytor grafiki 3D. Mogę zaimportować plik,
który sobie wcześniej zapisałem. Mam mój kapelusz segmenty. Chwilę odczekam i elementy zostały dodane. Teraz przy użyciu narzędzi mogę zaznaczać wybrane segmenty, skalować je, zamienić ich skalę na przykład z wartości według pikseli na wartości metryczne i w ten sposób już w odpowiedniej skali metrycznej przygotować sobie pojedyncze szablony w celu wykonania przy pomocy tych szablonów wykroju na właściwym materiale. A potem, gdy będę już miał przygotowany materiał, mogę go zszyć ze sobą, tworząc w ten sposób kapelusz. Dziękuję za uwagę.